instead of being our enemy and giving us different ideas that we can avoid death by manipulating the material energy. Zamiast tego, by być naszym wrogiem, mówiąc nam, że możemy uniknąć śmierci, manipulując materialną energią. Then we become convinced that no, the only way to get out of this material world is we get the mercy of Govinda. Wtedy możemy być przekonani do tego, że jedynym sposobem, by się wydostać ze świata materialnego jest, gdy otrzymamy łaskę Govindy. One may ask if this means that those who are undergoing so much penance and austerity by strictly following the rules and regulations are endeavoring in vain. The answer is given by Śrimad Bhagavatam 10.2.32. Ye nye Ravinda Daksha Vimukta Manina. Lord Brahma and other demigods prayed to the Lord when Krishna was in the womb of Devaki. My dear lotus-eyed Lord, there are persons who are puffed up with the thought that they have become liberated or one with God or have become God. But in spite of thinking in such a puffed up way, their intelligence is not laudable. They are less intelligent. Go ahead. Ktoś mógłby zapytać, czy twierdzenie to oznacza, że osoby poddające się wielkim pokutom i umartwieniom przez ścisłe wypełnianie zasad cudzą się na próżno. Odpowiedź znajduje się w Śrimad Bhagavatam 10.2.32. Ravinda Ksha Vimukta Manina. Kiedy Krishna znajdował się w łonie Devaki, Pan Brahma i inni półbogowie modlili się w następujący sposób. Drogi lotosowe klipanie, istnieją osoby, które puszczą się myśląc, że osiągnęły wyzwolenie lub zjednoczyły się z Bogiem, czy też stały się Bogiem. Ale mimo iż mają takie wygórowane mniemanie o sobie, ich inteligencja wcale nie jest godna podziwu. Są to istoty o małej inteligencji. So this is the key. We want to really be intelligent, then we understand that I'm a servant of the servant of the servant of the gopis who are serving Krishna in Vrindavan. I to jest ten punkt, że jeżeli chcemy być naprawdę inteligentni, to musimy dojść do tego założenia, że jesteśmy sługi gopi, które służą Krysznie we Vrindavan. So this is the real intelligence. I to jest prawdziwa inteligencja. Otherwise, we're groping for the truth in the darkness. We can't understand. W innym wypadku my mamy nadzieję, że znajdziemy tą prawdę w ciemności i nie możemy tego zrozumieć. Therefore we pray, Om Jnana Timirandasya Janaganasalakayam. Oh, at the feet of the Guru, he can give us the knowledge. He can give us the understanding that we're not this body. Otherwise, on our own, we'll go on speculating. I dlatego modlimy się, że dzięki łasce Guru, dzięki jego stóp możemy zrozumieć, że nie jesteśmy tym ciałem, w innym stanie nie jesteśmy w stanie tego pojąć. It is stated that their intelligence, whether high or low, is not purified. In purified intelligence, a living entity cannot think otherwise than to surrender. Bhagavad Gita therefore confirms that purified intelligence arises in a person of a very wise man. Bahunam jamanam ante yanama ma prapadyante. After many, many births, one who is actually advanced in intelligence surrenders unto the Supreme Lord. Bhagavatam mówi, że inteligencja takich osób, czy to wysoka, czy niska, nie jest nawet oczyszczona. Posiadając oczyszczoną inteligencję, żywa istota może myśleć tylko o podporządkowaniu się. Bhagavad Gita mówi, że niżej oczyszczona inteligencja pojawia się u człowieka o wielkiej mądrości. Bahunam janmanam ante gyanavamam prapadyante. Po wielu narodzinach istota o prawdziwie zaawansowanej inteligencji podporządkowuje się najwyższemu Panu. So Prabhupada is quoting Bhagavad Gita. Who knows the verse that he is quoting? Don't call out, raise your hand. Who knows the chapter and verse number of this Bahunam Jamanam Ante? Czy ktoś z was wie, co to za werset? Knows. Only one person knows? This is a very important verse. Czy zna ktoś ten werset, który zacytowaliśmy, Bahunam Jamanam Ante? Kamalation knows. What is it? 7:19. Yes, very good. And Bhagavad Pali knows too, right? Bahunam Janmanam Ante Gyanavan Mam Prapadyate Vasudevak Sarvamiti Samahatma Sudur Labaha. Jai Balaram Prabhu ki. Jai. Jai.
Without the surrendering process, one cannot achieve liberation. The Bhagavatam says, those who are simply puffed up, thinking themselves liberated by some non-devotional process, are not polished or clear in intelligence, for they have not yet surrendered unto you. That's a good verse. In spite of executing all kinds of austerities and penances, or even arriving at the brink of spiritual realization in Brahman realization, they think that they are in the effulgence of Brahman, but actually, because they have no transcendental activity, they fall down to material activities. Go ahead. Bez procesu podporządkowania się nie można osiągnąć wyzwolenia. Bhagavatam mówi, ludzie, którzy się tylko puszczą, myślą, że przez jakiś pozbawiony oddania proces osiągnęli wyzwolenie, nie mają czystej inteligencji, ponieważ nie podporządkowali się Tobie. Pomimo oddawania się wielu pokutom i umartwieniom, czy też nawet dojścia do krawędzi realizacji duchowej w realizacji Brahmana, ludziom tym tylko wydaje się, że znajdują się w pasku Brahmana. W rzeczywistości wpadają oni na nowo w materialne działanie, ponieważ nie zajmują się czynnościami transcendentalnymi. So here Prabhupada is quoting an important verse from the Bhagavatam. I'm not sure where that is. Anybody knows? Tutaj Prabhupada cytuje ważny werset z Bhagavatam. Czy ktoś wie, co to za werset? Or maybe somebody can research that while we continue. One should not be satisfied simply with knowing that one is Brahman. He must engage himself in the service of the Supreme Brahman. That is bhakti. The engagement of Brahman should be the service of Parabrahman. It is stated that unless one becomes Brahman, one cannot serve Brahman. The Supreme Brahman is the Supreme Personality of Godhead, and the living entity is also Brahman. Without realization that he is Brahman, spirit soul, an eternal servant of the Lord, if one simply thinks that he is Brahman, his realization is only theoretical. He has to realize and at the same time engage himself in the devotional service of the Lord. Then he can exist in the Brahman status. Otherwise, he falls down. Anukuchrena Siranam Bhakti Uta. Something like that from Bhagavatam. Did anybody find it? Czy ktoś znalazł, co to za werset był cytowany z Bhagavatam? Okay, keep reading, Kamalesh. Nie powinniśmy zadowalać się samą wiedzą, że jesteśmy Brahmanem. Musimy zaangażować się w służbę najwyższemu Brahmanowi, to jest właśnie bhakti. Brahman powinien być zajęty służeniem Brahmanowi. Powiedziane jest, że nie można służyć Brahmanowi, dopóki samemu nie stanie się Brahmanem. Najwyższym Brahmanem jest najwyższa osoba Boga. Brahmanem jest również żywa istota. Bez bezpośredniej realizacji bycia Brahmanem, istotą duchową, wiecznym sługą Pana, samo myślenie, że jest Brahmanem, jest realizacją wyłącznie teoretyczną. Żywa istota musi jednocześnie posiadać realizację i angażować się w służbę oddania dla Pana. Tylko wtedy można utrzymać status Brahmana. W przeciwnym razie następuje upadek. So this is the nature of the soul to be active. So these impersonals, they say, no, we can stop all activities and just become one with God. It's not possible. To jest naturą duszy, żeby być aktywną. Niektórzy impersonaliści mówią, że powinniśmy przestać działać i stać się Bogiem, ale nie jest to możliwe. Just like if we take a 2-year-old child and we tell the child, sit down there, don't move. They can't do that. Tak jakbyśmy wzięli 2-letnie dziecko i chcieli go posadzić i powiedzieli, nie ruszaj się, to nie zadziała w ten sposób. Impossible. To jest niemożliwe. The child is active by nature. Dziecko jest aktywne ze swojej natury. So we, the soul, we're active by nature. If you tell us, just become still, don't do any activity, it's not possible. Dusza jest aktywna poprzez własną naturę. Jeżeli powiemy jej przestań robić cokolwiek, to nie będzie to możliwe. The Bhagavatam says that because non-devotees neglect the transcendental loving service of the lotus feet of the personality of Godhead, their intelligence is not sufficient, and therefore these persons fall down. The living entity must have some activity. If he does not engage in the activities, one second here. I can't open this page. If he does not engage in the transcendental service, he must fall down to material activities. As soon as one falls down to material activities, there is no rescue from the cycle of birth and death. It is stated here by Lord Kapila,
without my mercy. Nayantra Mad Bhagavata. The Lord is stated here to be Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, indicating that he is full of all opulences and is therefore perfectly competent to deliver one from the cycle of birth and death. He is also called Pradhana because he is the Supreme. He is equal to everyone. He is equal to everyone, but to one who surrenders to him, he is especially favorable. It is also confirmed in the Bhagavad Gita that the Lord is equal to everyone. No one is his enemy and no one is his friend, but to one who surrenders unto him, he is especially inclined. By the grace of the Supreme Lord, simply by surrendering unto him, one can get out of this cycle of birth and death. Otherwise, one may go on in many, many lives and may many times attempt other processes for liberation. Bhagavatam mówi, że osoby nie będące bhaktami lekceważą transcendentalne, miłosne służenie lotosowym stopom osoby Boga i dlatego mają zbyt mało inteligencji, co z kolei powoduje ich upadek. Żywa istota musi coś robić. Jeśli nie zajmuje się transcendentalnym służeniem, to upadnie w działania materialne. Kiedy ktoś upada w działania materialne, nic nie może go uchronić od cyklu narodzin i śmierci. Tak oznajmia tutaj Pan Kapila. Bez mojego miłosierdzia, Nanyata Mad Bhagavatam. Pan określany jest tutaj jako Bhagavan, najwyższa osoba Boga. Określenie to sygnalizuje, że Pan posiada pełnię wszelkich bogactw i dlatego może bez trudu wyzwolić nas z cyklu narodzin i śmierci. Będąc najwyższym, jest on również nazywany Pradhaną. Pan jest jednakowy dla wszystkich, ale specjalną łaską darzy tych, którzy mu się podporządkowują. Bhagavad Gita również potwierdza, że Pan jest jednakowy dla wszystkich. Nie jest on nikomu ani wrogiem, ani przyjacielem. Szczególnie przychylnie patrzy jednak na osobę, która się mu podporządkowuje. Przedstawa podporządkowania się Panu może dzięki jego łasce wydostać się z cyklu narodzin i śmierci. W przeciwnym wypadku można żyć wiele razy i wielokrotnie dążyć do wyzwolenia innymi metodami. Okay, I'm looking for that verse where Krishna says, Ale szuka wersetu. I can't find it anyway. So Prabhupada's quoting again. You see, Prabhupada always comes back to the point of Shastra. He's not telling us to just blindly follow him. He's saying, no, Shastra is in the center. So therefore, we should learn these verses. We should learn how to become a good preacher without understanding the Shastra and quoting the Shastra. People will think, oh, that's your opinion, my opinion. So no, it's not my opinion. It's Krishna's opinion. Bhagavad Gita is Krishna's opinion. Prabhupada tutaj cytuje Siastry i on zawsze wraca do tego punktu Siastry. On nie mówi nic od siebie i on nie mówi, że to jest jego własna opinia. On właśnie, że mówi zawsze, że to jest taka opinia Kryszny. Okay. Text 42. Madhvayad vati vato yam shudastatapti madhvayat varsat indro dahat yad agnir vitus charati madhvayat. Translation. It is because of my supremacy that the wind blows. Out of fear of me, the sun shines. Out of fear of me, and the Lord of the clouds, Indra, sends forth showers out of fear of me. Fire burns out of fear of me, and death goes about taking its toll out of fear of me. Tekst 42. To z powodu mojej supremacji wiatr ze strachu przede mną świeci słońce, a Indra, władca chmur, zsyła deszcze. Ze strachu przede mną pali się ogień, a śmierć chodzi po świecie i zbiera swe żniwo. So this we have to see. That's why we say Krishna consciousness. We can be Krishna conscious when we see Krishna's hand in everything. I to musimy widzieć. Wtedy zobaczymy rękę Kryszny, że Kryszna działa we wszystkim. Even forgetfulness. From me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness, Krishna says. So we forget something, that means that also Krishna is trying to teach us we're not so perfect.
I tak jak Kryszna mówi, że ode mnie pochodzi pamięć, wiedza i zapomnienie, nawet jeżeli coś zapominamy, Kryszna nam pokazuje, że nie jesteśmy doskonali. Wcześniej też Maharaj mówił, że należy uczyć się wersetów, by być dobrze nauczającym i cytować te wersety, jak zapomniałem. For keeping us humble, that we're not so smart. I powinniśmy utrzymać się pokornie, że nie jesteśmy tacy mądrzy. This is the first qualification to be a Vaishnava. You have to be humble. To jest pierwsza kwalifikacja bycia Vaishnavą, żeby być pokornym. To understand that without the mercy of the Lord, we are simply going in the wrong direction. Należy zrozumieć, że bez łaski Pana idziemy w niewłaściwym kierunku. And that way we can remain humble, because otherwise people are all puffed up because they think they've earned their position. I'm a big man in this world because I worked hard, because I'm intelligent. No. I tak należy być pokornym. W innym wypadku ludzie będą myśleć, że są kimś wielkim, ponieważ osiągnęli coś dzięki swojej pracy, pieniądzom i tak dalej, ale nie. The really big men are those who are not afraid of death. Naprawdę wielką osobą jest ta, która nie obawia się śmierci. So that we should come to that point. We can do something in this world, but if we're afraid at every step, then what can we do? I powinniśmy właśnie dojść do tego punktu, żeby nie bać się, ale jeżeli na każdym kroku boimy się, co możemy zrobić. That's what the quality we saw in Srila Prabhupada. He was an old man. He wasn't very big. His body was smallish, but he was fearless. Widzieliśmy tę cechę u Śrila Prabhupada, że on nie był wielką osobą materialnie, miał małe ciało, ale tak czy inaczej był bez strachu. So where does he get the power to be so bold? I skąd on miał tą moc? Widzieliśmy, jaki był śmiały, And at the same time, so humble on his own account. a jednocześnie był bardzo pokorny, gdy chodziło o jego samego. Therefore, we were bewildered by his personality. We wanted to know him more. This is like he's performing miracle right in front of us, that he's so humble and so bold at the same time. I dlatego byliśmy oszołomieni, chcieliśmy go lepiej poznać, ponieważ widzieliśmy, że on był taką pokorną osobą, a przed nami pokazywał cuda, że się działy. Because it seems like a contradiction. Ponieważ to wygląda na przeciwieństwo. So we were examining Prabhupada's personality, trying to find out what is going on here. This person is a complexity to me. My brain can't compartmentalize him. I dlatego chcieliśmy zrozumieć osobowość Śrila Prabhupada, że kim on jest, ponieważ nasz umysł nie był w stanie tego objąć. We like to be able to put somebody in a box and say, oh yeah, I understand them. My lubimy kogoś tak jakby umieszczać w pudełku i mówiąc, o tak, rozumiemy go. But just when we were thinking that we understood Prabhupada, he did something completely out of the box. Ale gdy tylko my myśleliśmy, że rozumiemy Śrila Prabhupada, on robił coś całkowicie poza tym pudełkiem. And yet it was intelligent and in line with his preaching that this is for pleasing Krishna. A pomimo to było bardzo inteligentne i było wszystko w linii nauczania, żeby zadowolić Krysznę. So we were looking for faults, but we couldn't find. I szukaliśmy wad, ale nie mogliśmy ich znaleźć. And by looking for his faults, we saw our own faults, because Prabhupada would put the mirror to us. I patrząc na jego błędy, widzieliśmy własne błędy, ponieważ Śrila Prabhupada właśnie tak nam ukazywał nasze, mogliśmy skorzystać w ten sposób. So in his association, we naturally became humble because he was so humble. Dzięki jego towarzystwu my stawaliśmy się bardzo pokorni, ponieważ on także był bardzo pokorny. So where are we? 42 purport? Jest. The Supreme Personality of Godhead Krishna says in the Bhagavad Gita that the natural laws being enacted are correct in all activities because of his superintendence. Go ahead. Znaczenie. Najwyższa osoba Boga Kryszna mówi w Bhagavad Gicie, że ustanowione prawa naturalnie działają w sposób właściwy dzięki jego nadzorowi. So this is important understanding we have to come to. There's no cruelty or whim in the arrangement of the Lord.
Powinniśmy dojść do tego zrozumienia, że w aranżacji Pana nie ma żadnego złego wobec nas. Everything is being done to bring us to the point of pure devotion. On wszystko robi dla naszej korzyści, po to, żebyśmy mogli dojść do punktu czystego oddania. No one should think that nature is working automatically without superintendence. The Vedic literature says that the clouds are controlled by the demigods, Indra. Heat is distributed by the sun god. The soothing moonlight is distributed by Chandra, and the air is blowing under the arrangement of the demigod Vayu. But above all these demigods, the Supreme Personality of Godhead is the chief living entity. Nicho, Nichanam, Chaitam, Chaityananam. Go ahead. Nikt nie powinien myśleć, że natura działa w sposób automatyczny, bez nadzoru. Pisma wedyjskie podają, że chmury kontroluje półbóg Indra, ciepło rozprowadza Bóg Słońca, kojące światło Księżyca, półbóg Chandra, a duchami powietrza kieruje Vaju. Ponad tymi półbogami znajduje się jednak najwyższa osoba Boga, główna żywa istota, Nityanam, Chaityanam. Okay. Devotees have gone through Prabhupada's books and found which verses he quoted the most. Wielbiciele, studiując książki Prabhupada, znaleźli werset, który on najczęściej cytował. So this verse, Nicho, Nichananam, Chaitananam, is quoted very often by Srila Prabhupada. I właśnie ten werset Nityanam, Chaitananam jest bardzo często przez niego cytowany. From the Upanishads, right? To jest z Upanishad, tak? So it's stating there that there are two eternals, but one is dependent and one is independent. The living entity is dependent and God is independent. Tam jest opisane, że są dwie osoby wieczne, jedna jest zależna, druga jest niezależna i tą zależną żywą istotą jesteśmy my dziwy, a niezależną jest najwyższy Pan Krishna. But they're both eternal. Ale obie są wieczne. This is a system that Christians don't understand. I to jest ten system, który Krishna daje nam do zrozumienia. God is eternal and we're eternal. Pan jest wieczny i my jesteśmy wieczni. They're very reasonable. Sun and the sunlight, they both have the same quality, light and heat. To jest bardzo rozsądne. Słońce i światło słoneczne mają razem tą samą cechę, jasność i ciepło. So we have the same quality as God. He's eternal, we're also eternal. My mamy te same cechy co Bóg. On jest wieczny, my jesteśmy wieczni. So if we just accept that, no more fear of death. I jeżeli to zrozumiemy, wtedy nie będzie strachu przed śmiercią. Because we don't die. Ponieważ my nie umieramy. Why are we afraid of something that's not going to happen? A jeżeli my się czegoś obawiamy, to wcale nie znaczy, że to się nie stanie. The demigods are also ordinary living entities, but due to their faithfulness, their devotional service attitude, they have been promoted to such posts. These different demigods or directors, such as Chandra, Varuna, Vayu, and are called Adhikari Devata. The demigods are department heads. The government of the Supreme Lord consists not only of one planet or two or three, there are millions of planets and millions of universes. The Supreme Personality of Godhead has a huge government, and he requires assistance. The demigods are considered his bodily limbs. These are the descriptions of Vedic literatures. Under these circumstances, the sun god, the moon god, the fire god, the air god are working under the direction of the Supreme Lord. It is confirmed in the Bhagavad Gita, Maya Dakshena Prakriti Suyate Acharam. The natural laws are being conducted under his superintendence because he is in the background. Everything is being performed punctually and regularly. Półbogowie są również zwykłymi istotami. Swoją pozycję zawdzięczają oni swej wierności, czyli skłonności do służby oddania. Półbogowie, czyli osoby zarządzające, Chandra, Varuna, Vayu i tak dalej, nazwani są Adhikari Devata. Półbogowie są głowami poszczególnych departamentów. Państwo najwyższej osoby Boga nie składa się z jednej, dwóch czy trzech planet. Obejmuje ono miliony planet, miliony wszechświatów. Państwo to jest olbrzymie i dlatego najwyższemu Panu potrzebni są pomocnicy. Półbogowie uważani są za części ciała Pana. Tak opisują to pisma wedyjskie.
Z tych właśnie powodów Bóg Słońca, Bóg Księżyca, Bóg Ognia i Bóg Powietrza pracują pod kierunkiem Najwyższego Pana. Bhagavad Gita stwierdza to mówiąc: Mayadakshana Prakriti Visyatis Achara Charam. Pan kieruje prawami natury. Wszystko odbywa się we właściwym czasie i porządku, gdyż On czuwa nad tym. So we have to give up this tendency to lament. Należy porzucić tą tendencję do lamentowania. Brahmabhuta prasanama na sochati na kanchati. We have to come to the point of Brahman, no more lamentation or no more hankering. Należy dojść do punktu Brahmana, czyli gdzie nie ma lamentacji, nie ma tęsknoty. We're lamenting because we don't have faith. We think there's some cruelty in the arrangement of the Lord. Ale my lamentujemy, ponieważ nie mamy wiary. Myślimy, że jest tam w tym aranżacji Pana coś okropnego. And instead of chanting Hare Krishna, we're chanting, poor me, poor me. Zamiast intonować Hare Krishna, my intonujemy biedny ja. And this is what goes on in the world. I to ma miejsce na świecie. Everybody feels they're a victim. Każdy uważa siebie za ofiarę. Or if they don't feel they're a victim, the other side is they feel that they have authority to victimize others. A jeżeli nie uważają się za ofiarę, to jest też inna strona, że myślą, że mają autorytet do tego, żeby czynić ofiarę z innych. We see the history of humanity, so much cruelty, man against man. Widzimy w historii społeczeństwa ludzkiego, że jest tak wiele okrucieństwa ludzi wobec innych ludzi. They don't just kill their enemy, first they torture them. Oni nie zabijają po prostu swoich wrogów, najpierw ich torturują. What a place we've come. We've come to this material world. We're thinking we can be happy here, but it's a place of suffering. Co za miejsce my tutaj się pojawiliśmy. Chcieliśmy tu być szczęśliwi, ale widzimy, że to jest miejsce cierpienia. We have to become serious to get out of this dungeon. Musimy stać się poważni, by wydostać się z tych podziemi. You know that word is there, dungeon? Yes, like in ancient castles, these dungeons. Yeah. Okay, next paragraph. One who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead is completely protected from all other influences. He is no longer serves or is obliged to anyone else. Of course, he is not disobedient to anyone, but his full power of thought is absorbed in the service of the Lord. The statements by the Supreme Personality of Godhead, Kapila, that under his direction, the air is blowing, the fire is burning, and the sun is giving heat, are not sentimental. The impersonalists may say that the Bhagavatam devotees create and imagine someone as the Supreme Personality of Godhead and assign qualifications to him. But actually, it is neither imagination nor an imposition of the artificial power in the name of Godhead. In the Vedas it is stated, Bhishmad Vata Pravate Bishodeti Suryaha. By fear of the Supreme Lord, the wind god and the sun god are acting. Bishamad Agnis Chandrascha Mritu Devati Panchamaha. Agni, Indra, and Mritu are also acting under his direction. These are the statements of the Vedas. Osoba, która przyjęła sumienie Najwyższego Pana, jest całkowicie zabezpieczona przed wszelkimi innymi wpływami. Nie musi ona już nikomu służyć i nie ma wobec nikogo zobowiązań. Osoba taka oczywiście nie sprzeciwia się nikomu, ale jej cała siła myślenia pochłonięta jest służeniem Panu. Wypowiedź najwyższej osoby Boga Kapili, że to z jego polecenia wieje wiatr i pali się ogień i słońce daje ciepło, nie jest czymś sentymentalnym. Personaliści mogą mówić, że baktowie Bhagavatam stwarzają sobie lub wyobrażają najwyższą osobę Boga i przypisują mu określone cechy. W rzeczywistości nie jest to ani wyobrażenie sobie czegoś, ani narzucanie sztucznej siły nazywanej Bogiem. W Vedach powiedziane jest Bisasmat, Veta, Pavate, Bishodeti, Suryam. Bóg Słońca i Bóg Wiatru działają ze strachu przed Najwyższym Panem. Bishasmat, Agnish, Chandrashta, Mityur, Devati, Panchama. Agni, Indra i Mityu również działają pod jego kierunkiem. Tak oznajmiają Vedy. So Prabhupada is coming to the point of
quoting the Vedas because the Mayavadis, they accept the Vedas. They say they accept the Vedas. Prabhupada dochodzi do punktu, że cytuje Vedy, ponieważ Mayavadi mówią, że oni także akceptują Vedy. But Prabhupada is pointing out, no, you're not accepting the Vedas properly. You need a guru to understand what is in the Vedas. Prabhupada mówi, że ty nie akceptujesz Ved w właściwy sposób, ponieważ do tego potrzebujesz guru, żeby to właściwie zrozumieć. And the Mayavadis, they're just taking the half truth. Yes, aham brahmasmi, they say. Aham brahmasmi. Okay, yes, you're Brahman. But there's a Parabrahman also. A Mayavadi akceptują jedynie pół prawdy, mówią aham brahmasmi, jestem Brahmanem, ale także istnieje Parabrahman, czyli najwyższy Brahman. Text 42, is it? 43 now. Oh, sorry. Jnana vairagya yuktena bhakti yogena yogina shemaya pada mulyam me pravishyanti akuta bhayam. Translation. The yogis, equipped with transcendental knowledge and renunciation, are engaged in devotional service for their eternal benefit. They take shelter of my lotus feet. And since I am the Lord, they are thus eligible to enter into the kingdom of Godhead without fear. Tekst 43. Jogini wyposażeni w transcendentalną wiedzę i wyrzeczenie oraz zaangażowani w służbę oddania dla swego wiecznego pożytku pragną się u mych lotusowych stóp. Ponieważ to ja jestem Panem, bez żadnych obaw mogą oni wejść do Królestwa Bożego. Report. One who actually wants to be liberated from the entanglement of this material world and go back home, back to Godhead, is actually a mystic yogi. The word explicitly used here are yuktena bhakti yogena. These yogis, or mystics, who engage in devotional service, are the first-class yogis. The first-class yogis, as described in Bhagavad Gita, are those who are constantly thinking of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, Krishna. These yogis are not without knowledge and renunciation. To become a bhakti yoga means to automatically attain knowledge and renunciation. That is the consequent result of bhakti yoga. In the Bhagavatam, first canto, second chapter, it is also confirmed that one who engages in devotional service of Vasudeva, Krishna, has complete transcendental knowledge and renunciation. There is no explanation for these attainments. Ahoitaki, without reason, they come. Go ahead. Znaczenie. Prawdziwym joginem, mistykiem jest ten, kto rzeczywiście chce wyzwolić się z matni tego materialnego świata i wrócić z powrotem do Boga. Wskazuje na to wyraźnie użyty tu zwrot yuktena bhakti yogena. Mistycy jogini, którzy angażują się w służbę oddania, są joginami pierwszej klasy. Jak opisuje to Bhagavad Gita, joginami pierwszej klasy są ci, którzy nieustannie myślą o Panu, najwyższej osobie Boga, Krysznie. Osoby takie wcale nie cierpią na brak wiedzy i wyrzeczenia. Stanie się bhakti joginiem łączy się z automatycznym osiągnięciem tych rzeczy. Wiedza i wyrzeczenie są rezultatem pełnienia bhakti jogi. Potwierdza to również drugi rozdział pierwszego kantu Śrimad Bhagavatam. Bhagavatam mówi, że osoba angażująca się w służbę oddania dla Vasudevy Kryszny posiada całkowitą wiedzę transcendentalną oraz wyrzeczenie, które pojawiają się u niej w sposób niewytłumaczalny. A hajtuki, rzeczy te przychodzą bez przyczyny. So it looks like there's no reason, but the reason is because Krishna is Bhaktavatsal. He is inclined to his devotee, and therefore he gives the devotee whatever he requires. Wydaje się, że nie ma tutaj żadnego powodu, ale powód jest taki, że Krishna jest Bhaktavatsal i daje swoim wielbicielom to, czego oni potrzebują. So there is a reason, but it's not material reason based on our karma. Jest powód, ale to nie jest powód materialny oparty o naszą karmę. It's above karma. Karma is only working in the material world. To jest ponad karmą. Karma działa jedynie w świecie materialnym. We come to the spiritual world, then there's only mercy. Gdy dochodzimy do świata duchowego, tam istnieje jedynie łaska. Even if a person is completely illiterate, the transcendental knowledge of the scriptures is revealed unto him simply because of his engagement in devotional service. That is also stated in the Vedic literature. To anyone who has full faith in the Supreme Personality of Godhead and the spiritual master, all the imports of the Vedic literature is revealed. He does not have to seek separately. The yogis
who engage in devotional service are full in knowledge and renunciation. If there is any lack of knowledge and renunciation, it is to be understood that one is not in full devotional service. The conclusion is that one cannot be sure of entrance into the spiritual realm in either the impersonal Brahmajyoti effulgence or of the Lord or the Vaikuntha planets within that Brahman effulgence, unless he is surrendered unto the lotus feet of the Supreme Lord. The surrendered souls are called Akuti Bhaya. They are doubtless and fearless, and their entrance into the spiritual kingdom is guaranteed. Nawet jeśli ktoś jest zupełnym analfabetą, to dzięki pełnieniu służby oddania zostaje mu objawiona transcendentalna wiedza Pism Świętych. Tak mówią również Pisma Wedyjskie. Osobie posiadającej pełną wiarę w najwyższą cel Boga Mistrza Duchowego odsłaniana jest cała treść Pism Wedyjskich. Nie musi ona dodatkowo szukać czegokolwiek. Jogini pełniący służbę oddania posiadają pełne wiedzy i wyrzeczenia. Braki wiedzy i wyrzeczenia świadczą o niepełności służby oddania. Konkluzja jest tu następująca. Nie możemy mieć pewności wejścia do świata duchowego. Czy to w blasku bezosobowego Brahmajyotipana, czy też na planety Vaikuntha znajdujące się w światłości Brahmana. Dopóki nie podporządkujemy się lotosowy stopom Najwyższego Pana. Dusze podporządkowane są nazywane Akuto Bhaya. Nie ma w nich ani wątpliwości, ani strachu i mają zagwarantowane wejście do Królestwa Duchowego. We have to become convinced. Musimy być przekonani. Anybody not convinced, raise your hand. Kto nie jest przekonany, niech podniesie rękę. See, everybody's convinced. Każdy jest przekonany. Okay, I want to stop now because I wanted to make an announcement about Bhakta Kevin. Teraz chcę się zatrzymać, ponieważ chcę ogłosić odnośnie Bhakta Kevina wiadomość. Bhakta Kevin, you all met him the last time or a couple times before. He's been preaching to the Muslims. Jak już wcześniej spotkaliście Bhakta Kevina, to mówiłem, że on naucza do muzułmanów. But he was actually born of Chinese parents in America. Ale on naprawdę się urodził. Jego rodzice byli Chińczykami, którzy mieszkali w Ameryce. So he would like also to preach in China. I on także chciałby spróbować nauczać w Chinach. Anyway, I've agreed to initiate him and he's willing. So we were thinking of doing it here on this conference next week, Prabhupada's disappearance day, the 5th of November. Ja się zgodziłem, żeby dać mu inicjację i możemy zrobić tą ceremonię tutaj na Zoomie 5 listopada, w dzień odejścia Śrila Prabhupada. So all of you please come. That's Tuesday, I believe, the 5th of November. Is it Tuesday? I proszę, żeby wszyscy się byli na Zoomie, to chyba jest, to będzie wtorek, 5 listopada. And if you all come and give your blessing, that would be nice. Jeżeli byście się pojawili i dali swoje błogosławieństwo, to byłoby wspaniale. Okay, so otherwise, if there's any questions or comments, we can try to accommodate. Jeżeli są teraz jakieś pytania albo komentarze, możemy teraz... Yes, Hare Krishna Maharaj. I have one Or question. anybody like to speak? Yeah, you go ahead. I You are have a led, question. right? Yes. I have a question about our previous lectures. It was in verse 38. I can't hear you too well. Could you speak loudly? Yes. In verse 38, it was mentioned that between Krishna and his devotees, they develop internal relationships. So I want to ask, can devotee develop internal relationships with each other? Wcześniej w wersecie 38 było mówione, że wielbiciel z Kryszną może mieć, on rozwija taką wieczną relację. I pytanie jeszcze, możemy też wieczną relację rozwinąć z innymi wielbicielami. Yeah, you can have eternal relationship if he becomes a pure devotee and you become a pure devotee. Then you can meet in the spiritual world and serve together.
Tak, jeżeli ty staniesz się czystym wielbicielem i ta druga osoba także będzie czystym wielbicielem, możecie razem spotkać się w świecie duchowym i razem tam służyć. So you should try to make him a pure devotee so he can go with you back home, back to Godhead. I powinieneś starać się go uczynić czystym wielbicielem, żebyście razem wrócili z powrotem do domu, z powrotem do Boga. But again, when we come to the spiritual platform, there's no more karma. Ale gdy dochodzimy do platformy duchowej, tam nie ma wpływu karmy. So you can pray for his spiritual advancement, but it's up to him whether he wants to remain in the material world or he wants to go back home, back to Godhead. Możesz się modlić o jego duchowy postęp, ale to od niego zależy, czy on chce zostać w świecie duchowym, czy chce wrócić z powrotem do domu do Boga. He has to want from in his heart. Musi to sam chcieć z własnego serca. So you can offer him that opportunity, but you can't force him. Możesz dać mu tą możliwość, ale nie możesz go zmusić. The best way to preach is by setting a good example. Najlepszy sposób nauczania jest dawanie dobrego przykładu. If he sees that you're being a devotee and your mother is a devotee, and so both of you are so full of joy, then he may think, let me also become a devotee. On widzi, że ty jesteś wielbicielem, twoja mama jest wielbicielką, jesteście bardzo radośni, będzie zainspirowany, żeby także stać się wielbicielem. So this is called preaching by example. To się nazywa nauczanie własnym przykładem. Any other questions, comments? Są jeszcze jakieś pytania albo komentarze? Guru Maharaj, Hare Krishna. There are three questions. The first question is from Abhimanyu Prabhu. He is asking, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, in the last lecture, you said that a devotee is one who is not influenced by the gunas of material nature. But to transcend the material nature, it seems like really difficult task because Prabhu doesn't see any examples except of the spiritual masters who managed to do that. So his question is, does it mean that we can transcend the modes of material nature only when we are closely associated with sadhu or guru, and when we are just engaging in devotional service without satisfying our own senses? Yes. Pytanie jest odnośnie tego, że wielbiciel powinien być wolny od wpływu trzech sił natury materialnej i Prabhu widzi, że jedynie osoby, które są wolne, to jest jak guru i czy jeżeli chcemy się uwolnić z tych sił, to należy właśnie mieć towarzystwo sadhu i guru i Maharaj mówi, że tak. But Krishna says in the 7th chapter that overcoming Maya is difficult, but in the same verse, what is it, 14? He says it's easy. So it's simple for the simple. We have to become qualified just to accept. Then it's not so difficult if we just accept. W 7 rozdziale Bhagavad Gity Krishna mówi, że przekroczenie trzech sił natury materialnej jest bardzo trudne, ale dalej mówi, że jest to łatwe ten, który przyjmuje sumienie u mnie, więc kwestia tego, że należy wtedy nie zaakceptować, jest proste dla prostych. Okay, next one, Anuradha. Mataji Lalita from Minsk is asking, Dear Guru Maharaj, in verse 36, in the purport of Srila Prabhupada, it is said that the neophyte liberation, something about neophyte liberation. What does it mean, this neophyte liberation? W poprzednim wersecie było mówione o wyzwoleniu takim neofickim i co oznacza to wyzwolenie neofickie. It means that you can become a pure devotee in one moment. You may think you're liberated. I mean, you're just a neophyte, but if you sincerely turn to the Lord, He reciprocates and you can become a pure devotee. Just like, who was it that was fighting with the demigods and he got the benediction? Who's that? To był taki król, który walczył z półbogami i dostał błogosławieństwo, że może w jednym momencie dostać wyzwolenie. Ktoś zna, jak się nazywa ten król? I'm just forgetting his name, but he was a human being. He was a king. He was a very good fighter. And he went to help the demigods defeat the demons. And then after he fought very nicely. The demigods were pleased and they said, would you like a benediction from us? I to wyzwolenie neofickie oznacza, że my możemy, że nawet osoba taka neofickim może uzyskać to wyzwolenie, jak się podporządkuje Krysznie. I jest to przykład tego króla, który walczył dla półbogów
I His on name is Katvanga Maharaj. Katvanga. Katwanga Maharaj. So I półbogowie he, poprosili go, czy chce jakieś od nich błogosławieństwo. On wtedy się tego poprosił ich o wyzwolenie. So the demigods said yes. And he said, yes, tell me when I'm going to die. And they calculated, they said, you're going to die in a few moments. I tym błogosławieństwem było, że on się zapytał o półbogów, kiedy ja umrę, i oni odpowiedzieli, że umrzesz za parę chwil. So he immediately became Krishna conscious. He bowed down, he thought of Krishna, and then he went back to Godhead. I on od razu podporządkował się Krysznie, stał się świadomy Kryszny i wrócił do domu do Boga. So he looks like a neophyte. He's not practicing bhakti yoga, but somehow he got the mercy and he surrendered, and then the business is finished. I to wygląda, jakby był neofitą, a nie praktykował bezpośrednio bhakti yogi, a po prostu się podporządkował, dostał łaskę i jego interes w świecie materialnym został zakończony. Okay, Anuradha, last question. Rangadevi Mataji is asking for your blessings. It's actually not a question. She's asking for your blessings because she started to study Bhakti Shastras, and she understands that she is able to do that only if you give her your mercy. So she's asking for your mercy, for your blessings. You have my full mercy. Mataji prosi o Maharaja o błogosławieństwo, ponieważ studiuje Bhakti Shastra i mówi, że jedynie dzięki łasce Maharaja będzie w stanie ukończyć te studia i Maharaj daje błogosławieństwo. Does Bhakti Kevin want to make a comment? Thank you, Maharaj, for your class and for allowing me to be instructed by you. And I'm looking forward to Tuesday. And thank you to the association here for your blessings or any well wishes. I'm hoping I can serve you guys in some capacity. Hare Krishna. Prabhupada ki. Yeah. So let's have japa now. We only have time for like one round. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Rama Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Krishna 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 Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram Ram. Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna, Hare Ram Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Okay, I have to go. Jego Świętobliwość Trivikrama Maharajki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Hare Krishna. Krishna. Dziękuję wszystkim. Hare Krishna. Dziękuję za tłumaczenie.